Dzisiaj chciałbym porozmawiać o ruchu cancel i o prawdzie. Uważam, że ruch cancel to rekwiem dla prawdy. Rekwiem, a więc msza żałobna. Czy nie jest to zbyt silne przeciwstawienie? Czy nie przesadzam? Czy naprawdę dążenie, ruch cancel oznacza śmierć prawdy? Przecież w deklaracjach jest to dążenie do tego, aby przeciwdziałać krzywdzeniu. Jak więc może ono być w sprzeczności z prawdą, a nawet tej prawdzie szkodzić, unicestwiać ją? Porozmawiajmy najpierw o ruchu cancel. Dlaczego mówię o ruchu, a nie kulturze cancel, jak się to przyjęło? Bo ruch cancel nie jest kulturą. Tak, on nie jest kulturą. Bo kultura to jest uprawianie roli, to łacińskie colere, a więc pielęgnowanie, troszczenie się, pielenie, dodawanie, wyrasta zboże, coś się tworzy, powstaje coś nowego, jakaś nowa interpretacja, nowy pogląd, a więc jest jakimś przymnożeniem. Natomiast ruch cancel, zgodnie ze swoją deklaracją, tu zacytuję, jest odebraniem głosu oprawcom i oddaniem go ofiarom, jest odrzuceniem narracji zwycięzców i obaleniem autorytetów opartych na sile i władzy. Bardzo mocne stwierdzenie. A więc najpierw odebranie, odrzucenie, obalenie, a potem oddanie tego głosu, który został stłumiony, odrzucony, a więc ustanowienie własnych autorytetów, bo po co byłoby obalać autorytety, które nie mają znaczenia? Kto chce to czynić? Kto chce odbierać głos oprawcom, oddawać ofiarom? A więc ktoś, kto jest skrzywdzony. Chce to czynić ktoś sam skrzywdzony lub ktoś w imieniu tych osób skrzywdzonych. Ale kto zdecyduje, że dana osoba jest skrzywdzona albo że dana osoba naprawdę reprezentuje tych skrzywdzonych? Czy decyduje o tym sąd? Nie. W ruchu cancel nie decyduje o tym sąd, decydują o tym sami ludzie. To oni sami nadają sobie status skrzywdzonego. O tym, czy są skrzywdzeni, decyduje ich wrażliwość, a więc zdolność do bólu, zdolność do cierpienia. To, co dla jednego będzie dyskomfortem, dla drugiego może stać się już krzywdą. Ta indywidualność decyzji o tym, że jestem skrzywdzonym, jest czymś, co jest istotą ruchu cancel. Jestem skrzywdzony, ja o tym decyduję i dlatego ja wzywam innych do odebrania, odrzucenia i obalenia. A więc do niszczenia. Niszczenie nie jest kulturą w żadnym wypadku. I ta naiwna wiara, bo trzeba powiedzieć, że jest to ruch w jakimś sensie wręcz religijny. Wiara, że każdy, kto zadeklaruje, że jest skrzywdzonym, jest nim naprawdę. Że to moja wrażliwość decyduje o tym, że jestem skrzywdzonym i tylko ona. Nie decyduje o tym intencja tego kogoś drugiego. Pamiętajmy, że w dzisiejszym społeczeństwie status skrzywdzonego to status kogoś, a szczególnie tego skrzywdzonego, kto rozpoczyna ruch cancel, kto jest gotowy odbierać, odrzucać i obalać. To jest status kogoś, kto ma szczególny przywilej.
to jest przywilej zemsty za krzywdę wobec tego, kto był oprawcą, wobec tego, kto był zwycięzcą i wobec tego, kto był autorytetem, albo wobec tego, kto jest. Jeżeli jestem skrzywdzony, domagam się rekompensaty, domagam się zwycięstwa. Obalam zwycięzców po to, aby sam stać się zwycięzcą. Należy mi się specjalne traktowanie. Dlatego często zauważamy, że jedni skrzywdzeni walczą z innymi skrzywdzonymi właśnie o status bycia skrzywdzonymi. Ty tak naprawdę nie jesteś skrzywdzonym, to ja nim jestem, ze względu na ten przywilej zemsty, ten przywilej odbierania głosu, odrzucania narracji i przywilej obalania autorytetów, bo to ja decyduję i moja wrażliwość decyduje, że ktoś jest oprawcą. To ja decyduję, że ktoś jest zwycięzcą. To ja decyduję, że ktoś ma autorytet oparty na sile i władzy. Nie sąd, nie procedury, nie dążenie do ustalenia obiektywnej sytuacji. Bo w wizji osób, które są wyznawcami ruchu cancel, nie kultury ruchu cancel, świat ludzi dzieli się na oprawców i ofiary. Czy świat jest taki? Czy każdy z nas jest jakimś krzywdzicielem lub ofiarą? Zastanówmy się, odnosząc się do naszego własnego doświadczenia. Próbuję spojrzeć na moich znajomych. Czy mogę moich znajomych, ludzi, których znam, których spotkałem, podzielić na skrzywdzonych i oprawców? Wydaje mi się to w moim przypadku absurdem. A więc zakładam, że również u Państwa to będzie jakimś absurdem. Podzielenie naszych znajomych i relacji, które nas łączą, na oprawców i ofiary, będzie jakimś zawężeniem świata, jakąś ograniczoną i fałszywą wizją, bo te ofiary zawsze są gdzieś poza. One są zawsze w jakimś sensie wirtualne. Jak ma się to odebranie władzy, głosu od oprawców, jak ma się dokonywać to odrzucenie narracji i jak się ma dokonywać to obalenie autorytetów? Siłą społeczności, siłą masy ludzi, siłą tych, którzy się dołączą, bo jeżeli świat składa się z oprawców i skrzywdzonych, to głośno objawiona, głośno wykrzyczana krzywda natychmiast dzieli słuchaczy, widzów wielu mediów na tych, którzy albo z tą krzywdą się utożsamiają, albo stają się kimś podejrzanym o to, że sprzyjają oprawcom, bo świat może się dzielić tylko na skrzywdzonych i oprawców, więc każdy uczciwy człowiek będzie brał stronę skrzywdzonego. Siła mediów, siła społeczności, siła masowości, poparcia dla skrzywdzonych i tych, którzy deklarują, że są skrzywdzonych, tych, którzy organizują to siłowe, medialne, pozasądowe odbieranie głosu, odrzucanie narracji i obalanie autorytetów. Zwykle zwolennicy tego ruchu przywołują wydarzenie z historii, grecki ostracyzm. Jego celem było uniknięcie tyranii jednostki. Grecy na skorupkach glinianych pisali nazwisko tego, kto chciał przejąć władzę, a więc odebrać różnorodność. Chciał, aby jego pogląd był tym jedynym uznanym. Wtedy go wyganiano na 10 lat ze społeczności. Ale tutaj w przypadku ruchu cancel nie chodzi o obronę różnorodności. Tu chodzi wręcz o ograniczenie tej różnorodności,
osoby, które reprezentują opinie skrajne, niewygodne, opinie, z którymi się nie zgadzamy, stają się przedmiotem zmasowanego ataku osób, które czują się tymi opiniami, przekonaniami, postawami, sytuacjami obrażone. Bo skoro decyduje o tym wrażliwość, to każda sytuacja, każdy człowiek może być w zasadzie skrzywdzony. I tylko siła tej opowieści o krzywdzie i siła przekonania, że chodzi tu o krzywdę, decyduje o tym, że ktoś staje się oprawcą, a skrzywdzeni go obalają, odbierają mu głos, odrzucają jego opowieść, że każdy może się stać takim oprawcą. Ja również mogę się stać takim oprawcą, choćby poprzez ten film, ale byłbym wtedy w świetnym towarzystwie, bo za takiego krzywdziciela uważali niektórzy i uważają do tej pory Szekspira. Uważają go za rasistę. Tak samo uważają Davida Hume'a. A ostatnio Fiodora Dostojewskiego. Z różnych stron chcą usunąć z życia, z kultury. Dlaczego? Można się tylko domyślać. Fiodor Dostojewski, skoro to cykl Dostojewski dzisiaj, to warto byłoby go zacytować. Bracia Karamazow, Wielki Inkwizytor. Fiodor Dostojewski zwraca uwagę na te potrzeby ludzi, aby w swojej masie kierować się przeciwko innym, aby zmusić innych do tego, aby przyjęli naszą opowieść. Cytuję: albowiem frasunkiem tych nieszczęsnych istot, zupełnie chodzi tu o te osoby, które oddały swoją wolność, jest nie tylko szukanie tego, komu by się ten lub ów mógł pokłonić, lecz znalezienie tego, w którego by wszyscy uwierzyli i wszyscy mu się pokłonili, i to koniecznie wszyscy razem. Właśnie ta potrzeba powszechności pokłonienia się jest najistotniejszą męką każdego poszczególnego człowieka i całej ludzkości od zarania wieków. Z powodu tej powszechności pokłonienia się wzajemnie tępili się mieczem. Wzajemnie tępili się mieczem z powodu powszechności pokłonienia. Zgrupujemy się i tępimy tych innych, bo my pokłaniamy się temu Bogu, a nie innemu. W sądzie każdy ma prawo się wypowiedzieć. Przestępca również ma prawo do obrony, ma prawo do adwokata, ma prawo do tego, aby się wypowiadać. W sytuacji ruchu cancel jest tego prawa zwykle pozbawiony, odbiera mu się głos, nie chce się słuchać. Przecież istota cancel to jest odebranie mu głosu. To jest odrzucenie jego narracji bez wysłuchania, bo ona z zasady staje się wroga, a decyduje o tym ktoś indywidualny, ktoś, komu udało się zyskać poparcie mediów, szerszej grupy ludzi. Ale dosyć tego negatywu. Spróbujmy spojrzeć na cancel, na ruch cancel pozytywnie. Jest to ruch, który chce powstrzymać krzywdę. Chce dbać o to, aby nikt nie był skrzywdzony, by skrzywdzeni mogli dojść do głosu, by usunąć wszelkie zło i cierpienie. Stąd ta wrażliwość na każde zło i na każde cierpienie. Na każde cierpienie i na każdy ból. I tu dochodzimy do pojęcia prawdy. Prawda
Ta prawda, która się wydarza między ludźmi, czym jest ta prawda? Dla Tomasza z Akwinu, to najbardziej znana definicja, ta prawda była zgodnością rzeczy i intelektu, adequatio rei ad intellectum. Ale co się dzieje z prawdą, jeżeli ktoś wkracza jako obserwator? Znamy ten efekt obserwatora, który zmienia cały przedmiot, na który patrzy, który bada. To znaczy, że jeśli ja patrzę na drugiego i badam go, to ja go zmieniam. A więc każde spojrzenie na drugiego człowieka w danej sytuacji jest w jakimś sensie zmienianiem go. I ta prawda w relacji międzyludzkiej jest właśnie taką formą wymiany i zmieniania drugiego, ale równocześnie zmieniania siebie, bo poznając drugiego, staje się sam kimś innym. Czym jest prawda w relacjach międzyludzkich? Przytoczmy zawarte w codziennym doświadczeniu ludzkim prawdy filozoficzne. One są w języku, w wyrażeniach, na przykład wygarnął, rąbnął mu prawdę w oczy. Wygarnął, rąbnął mu prawdę w oczy. A więc prawda jest jakimś uderzeniem w drugiego, formą przemocy. Uderzenie w oczy boli. Jeśli ktoś kiedyś uderzył w oczy, to wie, o czym mówimy. Kolejny zwrot. Powiedział mu całą prawdę, więc prawda jest czymś absolutnym. Wymaga, aby być powiedzianą całą. Nie można jej dozować, bo jeżeli nie będzie wypowiedziana cała, nie będzie tej prawdy. Kolejne sformułowanie. On zasługuje na prawdę. A więc jest to wyraz uznania dla drugiego. On jest godny prawdy, a więc on jest kimś, kto jest dostojny prawdy. Prawda jest jakąś formą nagrody, jest formą wyrażenia szacunku, uznania. Mówimy tu o postawach, które przyjmujemy wobec drugiego i wobec siebie. Jak więc zobaczyć w tych wyrażeniach językowych tę zgodność myśli ze słowami, bo mówienie prawdy to mówienie tego, co się myśli, tego, co się uważa, tego wyrażania swoich sądów. Kolejne sformułowanie, spojrzeć prawdzie w oczy, więc prawda wymaga odwagi. Z prawdą jesteś sam na sam, jak w pojedynku. Patrzenie w oczy jest jakąś formą wyzwania. Często nie wytrzymujemy spojrzenia drugiej osoby. Prawda jest więc czymś trudnym do zniesienia. Kolejne sformułowanie, zobaczyć nagą prawdę. Prawda jest czymś, co jest nagie, bez ubrania, obnażone, a więc coś, co jest intymne, jest tym, co wymaga spojrzenia z szacunkiem. Kolejne sformułowanie, pogodzić się z prawdą, więc prawda jest czymś trudnym do przyjęcia, wymaga pogodzić się, a więc zrezygnować w jakimś sensie z siebie, uznać, że nie ma wyjścia z danej sytuacji, że prawdę trzeba przyjąć. Godzę się z tym, co nie jest mną, bo prawda jest zawsze czymś, co przychodzi z zewnątrz, jest zawsze czymś, co sprawia mi przykrość, bo dążenie do prawdy jest najpierw uznaniem, że ta prawda istnieje, ale przede wszystkim jest zgodą na to, aby cierpieć, zgodą na to, aby się poświęcić, zgodą na to, że będę uderzony w oczy, że będę odarty z pozorów, że będę nagi. Więc jest to zgoda na jakąś rezygnację z siebie. A to wszystko przecież stoi w sprzeczności z wrażliwością. Dążenie do prawdy to jest zgoda na to, aby moja wrażliwość była atakowana.
aby przyjąć cierpienie. I ja do tego dążę, chcę usłyszeć tę prawdę. Chcę, aby uderzyła mnie w oczy. Nie jest to masochizm, nie jest to jakieś bezsensowne szukanie cierpienia. Prawda sama z siebie wymaga od nas jakiejś zmiany. Każda zmiana jest bolesna. Jak pogodzić to dążenie i gotowość do przyjęcia prawdy z ruchem cancel, które chce usunąć wszelkie cierpienie i krzywdę za wszelką cenę, po to, abyśmy nigdy nie odczuwali choćby dyskomfortu. Jeżeli ruchowi cancel się to uda, to znaczy, że już nie spotkamy się z prawdą, bo prawda jest tym, co boli i tym, co trzeba przyjąć, tym cierpieniem, bólem, na którego przyjęcie powinniśmy być gotowi. I dlatego uważam, że ruch cancel jest rekwiem, jest pieśnią żałobną dla prawdy.